Wtedy człowiek był za mało, po prostu sobie nie zdawał sprawy z tego. Dwóch Niemców zatrzymało, no i rewizja. Jeden wyciągnął pistolet, odciągnął kurek i na prostu 2 metrów i obserwuje dom, z którego wyszliśmy. Raczej średnio, ale jest z tego względu, że ojciec był pracownikiem na kolei, to raczej nie było jakoś tak biednie, bo wynajął mieszkanie tutaj na ulicy Śląskiej, bo mamusia tak miała wszystkie takie rzeczy kuchenne te, czy prymus, czy balia, prawda, czy jakieś tam tortownica, moździerz. To wszystko było w domu tutaj i ludzie pożyczali to. Także był no, po prostu taki no, świadomy tego wszystkiego, chociaż nie miał specjalnego wykształcenia, jeżeli to może 7 lat, prawda, najwyżej, chyba może mniej nawet. Natomiast mamusia miała 7 klas powszechniaka i była bardzo taka zorganizowana, ponieważ później się dowiedziałem, bo po prostu no, jakoś tak nie dotarło do mnie. Miałem siostrę, ale zmarła w 1939 roku. Nawet nie została zarejestrowana w tych urzędach i zrobiłem tablicę i napisałem mogiła symboliczna. Ponieważ w 1942 roku na 1 listopada byliśmy całą rodziną na cmentarzu i wtedy już były groby niemieckie, no, chyba że 3 rzędy, duże krzyże takie, no ja wiem, no, metr przynajmniej, może trochę więcej, no ale to duże, białe krzyże, ale wtedy już tego grobu, tego dziecka już nie było. Być może, że pochowana była gdzieś tam właśnie, a Niemcy to zlikwidowali. No, mówię, to ta wiadomość dotarła zbyt późno do mnie i nawet nie mam imienia, prawda, takiego, ale ponieważ w rodzinie było w jednej, czy w drugiej, czy w trzeciej Marysia była. I no, Marysia, pytam się księdza, to mało ważne w sumie. Także jest Marysia. To mogła być końcówka maja, może początek czerwca 1943 roku. Zapakowała drewienka takie drutem, wywiązała. Musiała mieć coś przy sobie, jakiś meldunek. I mnie za rękę i szliśmy do, no jak się później okazało, albo do Zuba, albo do Tyszki Bronisława. Na skrzyżowaniu tutaj Śląska i Matejki 2 Niemców zatrzymało, no i rewizja. Jeden wyciągnął pistolet, odciągnął kurek i na prostu 2 metrów i obserwuje dom, z którego wyszliśmy. Ja zobaczyłem z tym pistoletem tego w bek. Zacząłem płakać. Ten Niemiec, szukanko, to tamto, ale jakoś tak, no, zaczęli coś szwargotać. No i ten schował pistolet i wróciliśmy do domu. Z tym, że już wtedy, jak się okazało, to została zawału. Bo jak przyszliśmy do domu, siadła na krześle i cucenie to tamto wody, prawda, tego i mówi, no już dobrze, no. Nie wiem, ile czasu minęło od tej rewizji do śmierci. No, w każdym razie musiała chyba, raczej długo nie. Miała 29 lat. 7 kwietnia 1944 roku. Musiał już
chyba musiał, prawda, uciekać już. Bo przykładowo, jak jechał pociąg i cała załoga, bo wysadzili partyzanci transport, no i poszła do lasu. Już nie wrócili z powrotem do Zamościa. Po prostu Niemcy też no, na tyle byli no, cwani, że po prostu potrafili to dojść. W każdym razie 7 kwietnia, czyli w Wielki Piątek 1944 roku. Mój tatuś był w partyzance w oddziale Topoli. Brał udział w tej bitwie pod Osuchami i tam zginął. Po tej akcji były organizowane pochówek i były, prawda, kwestie, gdzie chować tych nieboszczyków. I sprawa była pochówków wtedy. I właśnie z babcią chodziliśmy do pana Kwiatkowskiego i był model parowozu zrobiony chyba przez pana Kwiatkowskiego. Starsi rozmawiali na temat tego pochówku i tak dalej, a ja na ten parowóz się tylko patrzyłem. To był jeden moment. Drugi moment, byliśmy, no to albo mokre było, albo jeszcze dalej za mokrym. Też ktoś tam zginął, prawda? I też z babcią chodziliśmy tam, prawda, na temat tych pochówków. I przychodziliśmy przez lotnisko. I wtedy rosyjskie samoloty stały dosłownie tak obok, no przecież mogłem przychodzić, dotknąć. Wydaje mi się, że to były Ławolszczyny, ale to mi tak wydaje, prawda, to tak, że to silnik gwiazdisty. Natomiast bomby leżały i w skrzynkach, i luzem, tak, na terenie lotniska. I później zostały te bomby zgromadzone i wysadzone tam. I wtedy takie ogłoszenie było, żeby było otwierać okna, bo by to wysadzać. Bo gdyby okno było, to by szyby poszły, prawda? No w każdym razie ten moment tak był no, znaczący, żeby no, nie było szkód jeszcze, prawda? Wtedy człowiek był za mało, po prostu sobie nie zdawał sprawy z tego. Bo przykładowo, ja mamusię oglądałem z Kosnicy. Na pogrzebie ja nie płakałem. Po prostu, no mówię, ja miałem 6 lat. To pewne rzeczy się po prostu jakoś tak, no na przykład mnie to tak jakoś zapamiętałem, że ciocia Jednaczowa, tak, akurat ją zapamiętałem, ponieważ tam do nich się chodziło, do Jednaczów na ulicę Szwedzką. I przykładowo z ulicy tej Rejmonta od dziadków szedłem, taki gówniarz tam na Szwedzką. Musiałem przejść przez Lubelską. Tam by przecież obóz ten jeniecki dla ruskich, ale chyba to oficerów był, ponieważ tam były baraki. A Niemiec szedł po tych kładkach, buty wyczyszczone na glanc, płaszcz, karabin, hełm, a ci Ruscy stali tak jak słupki. Tam się nikt nie ruszał. Przecież oni nie mieli siły chodzić. To takie dosłownie stale. Bo przykładowo pamiętam, jak zjeździli tych nieboszczyków, też goło, oczywiście, na Szwedzką, na ten cmentarz, jak kłody drzewa na furmance. Przecież tam dosłownie kościotrupy. To nie było, że on tam miał siłę chodzić. To były kościotrupy, dokładnie. Jak ja tak zobaczyłem, no zrobiłem fotografię. Ja tam od razu głowę odwrócili, no ale ja już zapamiętałem to. Mój tatuś musiał chyba się dobrą opinię odcieszył, kiedy w 1945 roku nas wysłali na kolonię pod Śnieżkę w Karkonosze. 2 z Zamościa. No to taką eskapadę zrobić, to musiał z nami przejechać kolejarz w tamtą stronę i drugi kolejarz z powrotem nas przywieźć w 1945 roku. I wracaliśmy już po Hiroshimie,
ponieważ na stacji kolejowej w Lublinie ludzie rozmawiali między sobą, jakie to tam bomby, prawda, były zrzucone. Tam wtedy nie było słowa atomowe, czy jakieś tam inne. W każdym razie bardzo znaczące te bomby musiały być. Że ludzie opowiadali, jakie to nieszczęście, prawda, to przynosi. Czyli to po 8 sierpnia, tam wtedy były te bombardowania, no zanim się ta wiadomość to doniosła, to może być, już mógł być koniec sierpnia. No w każdym razie, no ale mówię, z bratem tam byliśmy na tych koloniach. Ponieważ to długo trwało to i żadna organizacja, żaden urząd nie zająknął się na ten temat, żeby właśnie coś zrobić na temat tych ludzi z Karolówki. Przecież oni walczyli o wolność. Przecież to nie byli żołnierze z poboru żadnego. To byli ochotnicy. Niektórzy, prawda, byli zmuszeni, bo przykładowo, jeżeli Józef Zuba, no za jakąś gazetkę, prawda, został aresztowany i zesłany do Auschwitz, a jego syn mówi tak: idę do lasu pomścić ojca. No i też zginął. No czyli jak to można było, prawda, zostawić tą sprawę, żeby to nazwisko nie funkcjonowało. Druga sprawa. Bracia rybińscy, ja pamiętam, jaka wtedy była pogoda. Jak gestapo ich aresztowało, to było naprawdę tak ciepło już, no, chociaż to była końcówka marca, dosłownie 27, ale cieplutko. Ta się wiadomość rozeszła po Karolówce, że gestapo aresztowało braci rybińskich. Jeżeli chłopaki mieli tak te 20-19 lat, prawda, zginęli, ojciec zmarł, matka zmarła, nie ma rybińskich. Woźniak też był bezdzietny, zmarł, nie ma woźniaków. A przykładowo Woźniak na tyle był, no musiał mieć posturę taką, no naprawdę, bo był sztandarowym w 9 pułku piechoty tu w Zamościu. No tam do sztandaru to brali chłopaków takich, prawda, no reprezentacyjnych. To jest raz. Jak było spotkanie w Veritasie i była matka właśnie Rybińskich i Norbert, czyli Jan Turowski, mówił na temat tej 13, a matka zaczęła szlochać. Czyli tyle lat minęło, a matka tego nie zapomniała. 81 rok, a to był 42.